Cześć, Grzegorz Kusz, agent specjalny z tej strony. Witam Cię w kolejnym moim filmie. Dziś chciałem Ci opowiedzieć o pięciu rzeczach, które przeważyły i odpowiadają na pytanie, dlaczego warto inwestować w nieruchomości, dlaczego w zasadzie ja zacząłem w tej nieruchomości inwestować, bo to są moje motywacje, moje argumenty i być może one będą u Ciebie się też zgadzały. Oczywiście większość inwestorów, większość osób, która wchodzi na ten rynek, która zaczyna inwestować w nieruchomości, no pierwszy argument, który pewnie zgodzi się ze mną, to jest argument finansowy, czyli wchodzą po prostu dla pieniędzy. Byłbym ignorantem, gdybym zapomniał o tym i gdybym po prostu mówił, że nie, dla pieniędzy tego nie robię, robię to zupełnie dla czegoś innego, więc jak najbardziej te finanse też tutaj są, ale nie jest to przeważający powód, dla którego ja na tym rynku działam już wiele lat, więc pierwszy taki powód mój, prywatny, to jest taka motywacja, jeśli chodzi o wolność finansową i jeszcze dodałbym do tego wolność czasową, czyli taki mój pierwszy argument to jest wolność finansowa i wolność czasowa. I teraz pytanie, co to oznacza, jak to masz zrozumieć? Robiąc wiele lat biznesy, ja bym powiedział, że etat też dla mnie był biznesem, bo kiedyś nie znałem innego, więc dla mnie etat, na którym byłem 16 razy na 16 różnych etatach, szukając większych pieniędzy i właśnie wolności finansowej i czasowej. Jak po 16 etatach stwierdziłem, że to nie jest to, założyłem tradycyjną firmę, która działała w zupełnie innej branży i wydawało mi się, że to będzie to. Więc znowu to nie było to i uznałem, że będę szukał czegoś innego. I jak znalazłem nieruchomości, to dopiero uznałem, że to nieruchomości mogą dla mnie pracować, że to nieruchomości mogą wypracowywać i czas, i pieniądze, które można inwestować w zupełnie inne biznesy. Dlatego bardzo ważne jest to, że wsadzając inwestycje w pieniądze, w jedną inwestycję, taką, która jest na przykład za nami, można dzisiaj tutaj być, ja mogę gdzieś jechać w inne miejsce i to mieszkanie, które jest za mną, ono dla mnie pracuje, więc to jest wolność finansowa i wolność czasowa w jednym sensie, bo z tego mieszkania, które jest za mną, mam co miesiąc pieniądze, a nie muszę co miesiąc pracować, żeby te pieniądze z tego mieszkania mieć. Obojętnie, czy to jest 1000 zł na czysto, czy to jest 1200, czy 2000. Dla mnie to nie ma znaczenia, tylko to są pieniądze, które są zainwestowane, czy pieniądze, które nie tracą na wartości, ale które co miesiąc dają mi pieniądze bez pracy. No i siłą rzeczy z takiej inwestycji przychodzi wolność czasowa, bo przecież mieszkanie, które daje mi pieniądze, no daje mi czas. Nie muszę na te pieniądze już pracować, nie muszę generować swojego czasu, sprzedawać swojego czasu za te pieniądze co miesiąc, czyli mogę w tym czasie robić coś innego, mogę wymyślać inny biznes, mogę robić kolejną nieruchomość, mogę nagrywać w tym czasie dla Ciebie film, co właśnie robię. I ja tak to rozumuję. I oczywiście, idąc jeszcze dalej, no chciałbym mieć emeryturę szybciej, tak? Nie liczyć na państwową emeryturę, tylko stworzyć sobie bufor finansowy z nieruchomości, który da mi wcześniejszą emeryturę, na przykład w wieku 40 lat i będę mógł w tym momencie pracować. Nie będę musiał, ale najprawdopodobniej będę chciał, czyli będę miał wybór. Praca będzie dla mnie wyborem i będę mógł pracować, ale nie będę musiał. To jest bardzo fajne, więc wolność finansowa i wolność czasowa razem opakowana w to wszystko daje taki bardzo komfort fajny psychiczny, który sprawia, że Ty możesz się rozwijać biznesowo i robić kolejne biznesy. Także to jest punkt numer 1 i przechodzimy do punktu numer 2. Drugi powód mój prywatny, dlaczego zacząłem inwestować w nieruchomości, dlaczego uważam, że to jest bardzo dobry biznes, to jest coś takiego połączonego. Chodzi o relacje, o kontakty biznesowe, o takie zaufanie biznesowe, bo powiem Ci, że z doświadczenia, jak działam już wiele lat z inwestorami i z tymi coraz większymi, to widzę, że nie da się tych tematów robić większych bez właśnie relacji, bez takiego zaufania, bez takiego, bym powiedział, nawet biznesowego oddania, takiej kontroli nawet nad tymi tematami, gdzie ludzie mający na przykład swoje inwestycje, swoje mieszkania, swoje domy, swoje nieruchomości, oddają to na przykład w zarządzania mojej firmie, oddają to zaufanie, oddają to pole, ale żeby to się wydarzyło, to oni musi być zbudowana jakaś taka nić porozumienia, przyjaźni, bym powiedział, takiej biznesowego, takiego zaufania. Dzisiaj się mówi i ktoś kiedyś dobrze powiedział, że walutą dzisiejszych czasów, czy walutą nawet przyszłości nie są pieniądze, dolary, euro czy funty, tylko jest zaufanie. I ja się z tym doskonale zgadzam. To jest po prostu idealnie powiedziane, ktoś to wymyślił, idealnie po prostu jest to dobrane, że właśnie walutą przyszłości jest zaufanie i uważam, że to jest zaufanie biznesowe wśród partnerów biznesowych, którzy razem działają i uważam, że tylko budując właśnie takie długotrwałe, takie bardzo mocne, takie prawdziwe relacje
relacje biznesowe da się robić duże, fajne tematy i zarabiać wspólnie i inwestować i mieć z tego coraz większe profity. Więc to mi się bardzo podoba i tak naprawdę sprawdzam się w tym, dobrze się czuję, poznając nowe osoby, poznając nowych inwestorów, nie tylko w kraju. Wczoraj właśnie miałem też spotkanie z osobą, z inwestorem, dużym inwestorem, który inwestuje w nieruchomości w Stanach, w Londynie i też zaczyna w Polsce. Wrócił tutaj i właśnie szuka kontaktów biznesowych. On tutaj nikogo nie zna i przeze mnie próbuje też dotrzeć do fajnych tematów, więc my już mamy nić porozumienia i on wykorzystuje to, że mnie zna, że po prostu szukamy nowych rynków inwestycyjnych wspólnie. Także to jest na pewno drugi powód, dla którego zdecydowałem się inwestować, bo poznaję po prostu przez te relacje bardzo fajne tematy i uczę się też budować te relacje, które na pewno się przydają nie tylko biznesowo. Trzeci powód, dla którego zdecydowałem się działać na rynku nieruchomości i z właścicielami tych nieruchomości, to są, tak ogólnie można to nazwać, że to są umiejętności takie biznesowe, umiejętności miękkie, których nauczę się poprzez dopinanie transakcji, poprzez dzwonienie, poprzez jakieś wystąpienia publiczne, poprzez prezentację tych nieruchomości, poprzez spotykanie się z tymi właścicielami, bo to są przeróżne osoby. Jak sam pewnie wiesz lub sama wiesz, albo jeszcze nie wiesz, bo się tego dowiesz działając z nieruchomościami w przyszłości, no nieruchomości należą do wszystkich, czyli każdy z nas ma jakąś nieruchomość, albo pośrednio, albo bezpośrednio, albo jesteś właścicielem, albo będziesz, bo te nieruchomości wiadomo przechodzą z rąk do rąk i wszystkie nieruchomości świata, które są dzisiaj czyjeś, no to będą za ileś lat kogoś innego, bo wiadomo, że nie wszyscy nie żyjemy wiecznie, więc to też jest fajna informacja, że nawet jeśli nieruchomości nie masz, no to kiedyś być może będziesz mieć, bo one są w innych rękach. Więc to jest informacja. I teraz tak, co z tymi umiejętnościami? Spotykając się z różnymi inwestorami, spotykam się po prostu z przeróżnymi osobami, które często mają inne biznesy, czyli są właścicielami na przykład jakichś fabryk, wielkich korporacji często. Są to osoby często z pierwszych stron gazet. Oni się właśnie nie chcą ujawniać, więc nie chcą z tymi nieruchomościami działać. Oni chcą być po prostu z tyłu na tylnej kanapie, a chcą z tych nieruchomości zarabiać, więc albo chcą inwestować, albo chcą te nieruchomości oddać w nieruchomości, żeby te pieniądze im co miesiąc wpadały na konto. I spotykając się z takimi osobami na co dzień, które albo mają jakieś mega umiejętności i są specjalistami w swojej dziedzinie, albo po prostu są biznesowo bardzo, bardzo ogarnięci i można codziennie, bym powiedział, za darmo podczas takich rozmów mieć takie konsultacje z takimi osobami, często milionerami, czasami miliarderami nawet, nie płacąc za to nic, bo po prostu rozmawiasz o nieruchomościach, o inwestycjach tych osób i możesz wyciągnąć po prostu przy kawie, przy takiej krótkiej nawet rozmowie wiele technik, wiele rzeczy, które oni na co dzień używają w swoich firmach, jak traktują ludzi, jak zatrudniają tych ludzi, jak nimi rządzą, jak w ogóle firmą całą sterują, jak to wszystko jest ogarnięte, żeby te wielkie, często milionowe firmy działały, jak zarządzać grupą 150 menadżerów, jak budować firmy w wielu krajach, jak kupować nieruchomości bez pieniędzy, jak budować właśnie bardzo duże zdolności, jak kwestie sukcesji, czyli takich ważnych tematów rodzinnych w biznesach rodzinnych ogarniać. To są rzeczy, za które ja pewnie musiałbym wiele tysięcy albo dziesiątek tysięcy złotych zapłacić na takich konsultacjach biznesowych u ekspertów, a tutaj przy okazji robienia nieruchomości spotykam się z właśnie właścicielami, którzy po prostu mają te rzeczy w głowie, bo oni na co dzień są ekspertami i ja nie muszę za to płacić, więc umiejętności, które płyną z tych spotkań biznesowych typowo przy nieruchomościach są po prostu nieocenione. W zasadzie ja się spotykam dziennie z osobami, które jak mi powiedzą, czym się zajmują, to ja robię wow i mówię, kurczę, co za wiedza i ja za darmo mam taki po prostu mentoring mega eksperta każdego dnia i każdego dnia jest często kilka osób nawet, czasami na żywo, czasami przez telefon, więc to jest taka mega wartość dodana. Ja się uczę negocjacji, sprzedaży, umiejętności prezentowania oferty, wystąpień publicznych, no w zasadzie wszystkiego, co możesz sobie wyobrazić, wszystko to tutaj po prostu jest, więc wybierając ten biznes nieruchomości z automatu, tak jakby z musu, nawet jak się nie przygotujesz, że takie rzeczy będą, one tu po prostu będą. Więc trzeci punkt to są ogólnie umiejętności, których się nauczysz i one będą taką wartością dodaną przy okazji działając przy nieruchomościach. Także myślę, że warto. Powód numer 4, czy argument numer 4, to argument, który nazwałbym też tak ogólnie, to jest lifestyle, po prostu. I okazało się, że jest wiele rzeczy, wiele umiejętności i wiele właśnie takich codziennych rzeczy, których ja nie znałem do momentu, kiedy zacząłem inwestować właśnie w nieruchomości i zajmować się inwestowaniem na tym rynku.
Co to znaczy? Po prostu poznałem ludzi, którzy są deweloperami, są inwestorami dużymi, są osobami, które zarządzają, czy mają w portfelu inwestorów, czy wiele nieruchomości. I okazało się, że oni zupełnie inaczej żyją. A co to oznacza? Oni po prostu żyją inaczej, bo właśnie mają tą wolność finansową i wolność czasową, o której mówiłem na początku i mogą sobie pozwolić na to, żeby właśnie pojechać na drugie śniadanie o godzinie 11 do fajnej restauracji, gdzie nie ma ludzi. Mogą pojechać na tenisa, mogą pojechać na golfa, jadą sobie na miesiąc na narty, lecą do Stanów na jakiś po prostu kanioning, na jakiś rafting, gdzieś na spływy jakieś kajakowe jakimiś dzikimi rzekami. Po prostu zwiedzają świat, mają więcej tego czasu, jeżdżą na mega fajne takie zamknięte biznesowe spotkania, gdzie są zapraszani na przykład tylko inwestorzy nieruchomości i tylko osoby, które są po prostu często w zamkniętych grupach, zamkniętych gronach i działają ze sobą w takich właśnie, bym powiedział, grupach, które się stworzyły i nie chcą po prostu, żeby to było otwarte, bo dobrze im się ze sobą działa, są na pewnym poziomie, nie tylko mentalnym, ale też finansowym i to jest zupełnie temat zamknięty, do którego się nie da dotrzeć, nie działając z pewnymi osobami. To mi się mega spodobało i uznałem, że mogę to nazwać jako taki właśnie typowy styl życia i zupełnie inaczej się rozmawia, zupełnie inaczej się spędza czas, wakacje też są trochę inne, biznesy się też robi na innym poziomie i stwierdziłem, że to jest też mega fajna wartość dodana, że nie poznałbym tego i nie mógłbym być częścią tego, gdybym działał zupełnie na zewnątrz, gdyby był to zupełnie inny biznes. Więc stwierdziłem, dowiadując się gdzieś tam w rozmowach, na spotkaniach takich z inwestorami, że tak to wygląda i że jeśli faktycznie inwestuje się na pewnym poziomie, no to jest to często zamknięta grupa ludzi, która właśnie żyje sobie po swojemu. A ja często byłem taką osobą, która działała trochę pod prąd. Nie lubiłem takich utartych ścieżek, że jak ktoś mi powiedział, w ten sposób mam działać, to ja tak działam. Właśnie często robiłem po swojemu i stwierdziłem, że jeśli jest taka możliwość i ktoś mówi, że można działać i inwestować w zupełnie inny sposób i żyć i wydawać te pieniądze, i inwestować i odpoczywać w inny sposób, to ja chcę do tego należeć i w ten sposób chcę sobie układać ten swój biznes i ten wolny czas. Także ten lifestyle i taka opcja możliwości spędzania właśnie tego czasu wolnego, inwestowania w wolny czas i w te wszystkie opcje, inne możliwości jest, no to będę z tego korzystał. Także to jest mój powód numer 4. I powód numer 5, argument numer 5 na samym końcu nie oznacza to, że jest on najmniej ważny, a wręcz przeciwnie, śmiało można by go postawić na pierwszym miejscu i mógłbym się podpisać 2 rękami, że jest on najważniejszy. Przynajmniej dla mnie. Oczywiście nie wszyscy robią to w ten sposób i nie wszyscy traktują biznes czy inwestowanie w nieruchomości jako jeden z biznesów, że to jest ważne. I ten argument nazywa się u mnie wartości. I spotykając się właśnie z osobami bardziej doświadczonymi ode mnie, które robią biznes 20-30 lat, bo ja robię tylko od 10, prawie 11 lat biznes, więc jeszcze nie wiem aż tyle. I jak rozmawiam z tymi milionerami, na przykład wczoraj miałem takie spotkanie z inwestorem, który no, inwestuje po prostu na całym świecie i powiedział mi, że on tutaj chce nowe tematy robić i on nie musi tego robić już dla pieniędzy, bo przecież od wielu lat jest już rentierem, jest bardzo młody, ale już nie musi pracować, może pracować i to jest też moja motywacja właśnie, żebyśmy robili takie rzeczy jak on. I dlatego będziemy wspólnie też takie tematy robić. I co on mi wczoraj powiedział, ten milioner? Grzegorz mówi, po prostu chcę robić tematy, żeby komuś pomagać. Na przykład, żebyśmy stworzyli jakąś fundację, żeby na przykład jedna z inwestycji zarabiała tylko dla kogoś, żebyśmy mogli komuś pomóc, komuś, kto nie miał tyle szczęścia co my, co nie ma zdrowia, nie ma umiejętności, może urodził się po prostu w złym miejscu, nie ma rodziny, nie ma wsparcia, nie miał przyjaciół, nie trafił do takiego dobrego środowiska, a chciałby może w przyszłości jakieś biznesy robić, ale nie ma na kim się wzorować, więc może warto komuś pomóc, dać komuś jakąś możliwość, a może ktoś w ogóle nie ma zdrowia i nie ma możliwości, żeby w ogóle żyć. I jakaś jest operacja, która kosztuje wiele pieniędzy i ktoś nie jest w stanie tego sfinansować. Także na pewno takie projekty chcielibyśmy w przyszłości robić, żeby te pieniądze nie były tylko na przejedzenie, ale żeby była jakaś wartość, żeby dać komuś drugie życie dosłownie, czy to biznesowe, czy takie prawdziwe. To są naprawdę odpowiedzialne słowa, ale sam wyszedłem w zasadzie od zera, tak, startowałem, nie miałem pomocy biznesowej na początku żadnej, wiele osób mi pomogło, także wiem, jak jest na początku trudno i myślę, że chciałbym się odwdzięczyć teraz, będąc w tym miejscu, w którym jestem i dostając po drodze wiele pomocy od osób, które po prostu mi pomogły na tej drodze. Myślę, że chciałbym spłacić taki swój biznesowy dług wdzięczności i też dając w przyszłości taką możliwość i taką pomoc finansową, ale nie tylko, to będzie to wartość z mojej strony. Drugą wartością jest na pewno to, co robię w tym momencie, czyli nagrywam dla Ciebie ten film, nagrywam wiedzę na mój kanał.
I gdyby to był zwykły etat, gdybym był teraz w pracy, to nie mógłbym tego robić. Oczywiście ktoś powie, wieczorem byś mógł, ale nie miałbym takiego luzu, nie miałbym takiego flow, że nagrywam wtedy, kiedy chcę, robię to według swojego planu. Byłbym 10 godzin w pracy w jakiejś korporacji i nie mógłbym na spokojnie nagrywać tego programu, rozwijać tych tematów biznesowych i jeździć na te spotkania czy obiady wtedy, kiedy chcę i przemierzać kraj, nie tylko Polskę, żeby spotykać się z tymi inwestorami. Także ten wybór padł na to, że po prostu robię to po swojemu i nagrywam dla Ciebie również, więc jest to dla Ciebie wartość, którą dostajesz za darmo i cieszę się, że mogę się tą wiedzą podzielić, bo dostałem ją częściowo za darmo, częściowo za pieniądze, które płaciłem za szkolenia, na szkoleniach, na których byłem i było to sporo pieniędzy, ale dzisiaj wiem, że mogę te podstawowe informacje dać Ci za darmo i zachęcić Cię do inwestowania w nieruchomości, pokazać Ci, jakie są moje argumenty i myślę, że one są fajne, bo pieniądze są fajne, każdy je chce zarabiać, każdy je musi zarabiać, bo nie da się inaczej, ale jak widzisz, dodatkowych argumentów jest wiele i chciałbym Cię po prostu zainspirować tym moim sposobem myślenia i uważam, że znajdziesz coś tutaj w tych 5 argumentach, w 5 punktach dla siebie, aby nieruchomościami się zająć i sprawić, że to będzie Twój biznes dodatkowy na początek, a później może główny, więc te wartości na sam koniec, ale uważam, że są najważniejsze. I co jeszcze? Właśnie taka współpraca biznesowa, takie zaufanie, taka pełna pewność, że ten partner biznesowy, który niekoniecznie jest Twoim wspólnikiem, ale z Tobą działa, powierza Ci Twoje pieniądze, często właśnie daje pieniądze, żebyś to Ty nimi się zajął, tymi pieniędzmi, bo on ma swój biznes i on nie ma czasu zajmować się pieniędzmi, ale powierza Ci 100 000, 200, 500 000, milion i więcej i wie i ma gwarancję, że tymi pieniędzmi się zajmiesz, bo jest właśnie to zaufanie. Często nie trzeba umów. Niektórzy mówią, że papier przyjmie wszystko, ale chodzi o to zaufanie, właśnie o tą walutę przyszłości, czyli takie zaufanie biznesowe. Ja wierzę, że działając z odpowiednimi ludźmi można w ten sposób tworzyć biznesy na lata, przyjaźnić się z tymi osobami, robiąc biznes, ale nie tylko. Jeszcze spotykać się rodzinami, jeździć na narty, spędzać wspólny czas i naprawdę fajnie tworzyć biznes wspólny, taki osób, które chcą w ten sposób po prostu pomnażać swoje pieniądze i nie tylko, ale też spędzać wspólnie czas z osobami, uczyć się poza takich biznesowych rzeczy również. Więc myślę, że to jest mój sposób na nieruchomości, na biznes oparty na nieruchomościach i właśnie na takich biznesowych relacjach, które są oparte głównie na zaufaniu i na takiej długofalowej współpracy. I tak ja to widzę, także myślę, że chciałbym, żebyś to przyjął w tej formie 5 punktów moich argumentów. Niektórzy to robią inaczej, ale ja to robię w ten sposób i chcę to robić w przyszłości przez wiele lat właśnie według takiego mojego kodeksu. Także pamiętaj, że przeciętność zostaw innym, a bądź jak agent specjalny. Do zobaczenia.